Donald Sutherland w filmie Prawo Dana Candiego. W pozostałych rolach scenariusz zdjęcia i reżyseria. Bo opowie nam o swojej przepuklinie. Inspektor cię prosi. Po co? Zaraz pójdę. Tej jesieni nie będzie jagód. Wiosenne przymrozki zabiły wszystkie kwiaty. Moja żona i 6 dzieci głodują. Ile, Napoleonie? 5. 5? Jeden. Bóg z tobą. Z tobą. Jeśli nie zwrócisz mi pieniędzy przy następnej wypłacie, będziesz musiał odmrozić swoje jagódki, żeby nie poczuć mojego kopniaka. Zrozumiano? Tylko tego nam brakowało. Indian zabijających państwowe krowy. Musimy zrobić z niego przykład i położyć temu kres. Jedźcie na patrol, sierżancie Grant. Tak jest. Brzmiące niebo podżega chłopca do łamania prawa i rozsiewa plotki na mój temat. Wiem. Będzie musiał zacząć przestrzegać prawa. Rozumiem. To poważne przestępstwo. Odejść.
żeby wysłać patrol za jednym pieprzonym Indianinem, który zabił jedną pieprzoną krowę. Mogłeś mnie uprzedzić. Inspektor kazał go sprowadzić i tak też zrobimy. To bez sensu. Masz prawo do swojego zdania, ale to jest mój patrol i zamierzam go sprowadzić. Ależ jesteś uparty. Gdybyś utonął, twoje ciało wyłowiono by w górnym biegu rzeki. Polowanie na chłopca Cree jest równie niebezpieczne, co zbieranie szafranu. Mamy dowód. Proces nie będzie potrzebny. Krowa była nasza. Była państwowa, a jej zabójstwo jest przestępstwem. Wiesz, że należy dostać pozwolenie od pana Valentina. Głód wyznacza, kiedy należy zabić krowę. To stado należy do królowej. Królowa zapomniała oznaczyć tej krowy. To nie czas na drwiny. Staniesz przed sądem. A po procesie zgnije w norze, jak martwy suseł. Znasz prawo, wszechmocny głosie. Nie stawiaj się, jesteś aresztowany. Przyjmij to jak mężczyzna. Idziemy. Mógł cię zastrzelić, Dan. Twój tata miał wszystko pod kontrolą. Wiele ptaków stał tu, wszechmocny głos tutaj, brzmiące niebo tu, a zza tipi wyglądał tocząca się trawa. Twój tata spokojnie. Nie dramatyzujmy. Chcesz? Nie, później dopiję. A więc zabił swoją krowę, bo nie miał co jeść. Państwową krowę, skarbie. Ze stada departamentu. Może są głodni. Teraz brakuje zwierzyny łownej. Umrą z głodu, jeśli nie rozpoczną hodowli. Żyjemy w okrutnym kraju. Przy bliższym poznaniu staje się łagodny. Zaglądałeś kiedyś do kielicha lilii tygrysiej? Ma najpiękniejsze plamki, jakie w życiu widziałem. Jest taki miękki i żółty. A niebo nad prerią? Kiedyś wrzuciłem 6 worków indygo do wanny mojej mamy, aby sprawdzić, czy zdołam uzyskać kolor przypominający błękit preriowego nieba. Nie miałeś kłopotów? Miałem. Lepiej idź spać, zanim wpadniesz na takie pomysły, Eddie. Dlaczego? No już. Obiecałeś, że opowiesz mi... Edward? Słuchaj się mamy. Położę cię. Mógłbyś? Na górę do łóżka. Liczę do 10. Co jest po 7? Dan, jestem w łóżku. Już idę. Więc powiedziałem mu, wodzu ogon łasicy, nie wierzysz Danowi Candy? Zbierz całe bydło w promieniu 160 kilometrów i przyprowadź je nad klif. Dużo ich było? 1000. Więcej niż kiedykolwiek widziałeś. Wśród nich były krowy ze swoim muczącym potomstwem i stare byki ryczące tak głośno, że człowiek nie słyszał własnych myśli. W powietrzu unosił się pył. Było tak ciemno, jakby zapadł zmierzch. To jak widziałeś? Ich czerwone, krwiste oczy rozświetlały ciemność. A zapach... Powietrze pachniało jak kuźnia z milionem kowali podkuwających miliony koni. Biegły tak szybko, że ich kopyta płonęły, aż zatrzymały się na siatce rozpostartej na krawędzi i ściśnięte w jedną masę stoczyły się z klifu. Wnet rozległy się ryki i uniósł się ogromny obłok pary. Pary? Z rozgrzanych kopyt, które wpadły do potoku. Para spaliła na wiór 15 dzielnych Indian i ich kucyki, a reszta utknęła w lawinie. W lawinie? Błotnej. Gdy para sięgnęła pyłu, zmieniła je w błoto, które jest cięższe od powietrza, więc opada na dno. I właśnie tak wódz ogon łasicy podarował mi tę magiczną kamizelkę.
Co z nim? Tańczy więzienny taniec. Ma za krótki łańcuch. Pewnie nie może zasnąć. To go poluzujcie. Gdzie moja kurtka? Przyniosę ją. Ostrożnie, jest nerwowy. To twoje piwo? Tak. Zamknij drzwi, marszal. Wszechmocny głosie. Królowa uchwaliła nowe prawo, uznając wszystkie krowy i konie za swoich prawowitych poddanych. Każdy renegat, który będzie do nich strzelał, zamiast przed sąd trafi na stryczek. Powiesimy cię rano. Poluzowaliśmy ci łańcuch, żebyś porządnie się wyspał. Przyznam, staruszku, że to wyjątkowo dobra gorzała. Niezbyt mocna, a nawet łagodna. Dlaczego nie pijesz? Nie mówisz mi czegoś o niej? Cieszę się, że ci smakuje. Chodź. Ty się zdrzemnij, a my pójdziemy do Sadie i zrobimy dziewczynom niespodziankę. Wychodź ze stajni, Morris. Rusz się. Co to za zamieszanie? Indianin uciekł, sierżancie. Po jaką cholerę? Gdzie jest Malcolm? Pojechał za nim ze zwiadowcą. Dokąd? Do rezerwatu. Pieprzony Indianin. Zbieramy się. Chryste, Malcolm. Nie mogłeś zaczekać? Sierżant Grant wściekł się jak diabli na wieść, że Candy ściągnął mu kajdany. Candy'emu zawsze uchodzi wszystko na sucho. Był tak pijany, że pewnie sam otworzył mu drzwi. Ty czerwonoskóry łajdaku. Dorwę cię. Dorwę, słyszysz? Przybył na tę dziką prerię z chrześcijańskiego domu na wschodzie i oddał tu życie. Wszechmocny głosie, pójdziesz ze mną. Takie jest prawo. Lepiej się poddaj bez stawiania oporu. Oddał je dzielnie i bezinteresownie, spełniając swój obowiązek w imię sprawiedliwości, która jest prawdziwym fundamentem cywilizacji. Nie utrudniaj tego, odłóż strzelbę. I Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Mając na uwadze wolę naszego Pana, który w swoim nieskończonym miłosierdziu przyjął duszę naszego drogiego Malcolma, oddajemy jego ciało ziemi z wiarą i nadzieją na zmartwychwstanie i życie wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przekaż wszechmocnemu głosowi, że go dopadnę. Chcę zobaczyć, jak zawiśnie. Będziesz musiał go złapać. Złapię go i przyjdę na jego pogrzeb. Może nie. Ty, draniu, przychodzisz jak kojot po padlinę. Nie potrzebujemy twojej litości. Mogę pomóc w domu i przy Edim. Wystarczy, że powiesz. Pani? Wkrótce wyjeżdżam. Co? Daleko stąd. A ty i Eddie? Nie. Przepraszam. Dlaczego zabił mojego tatę? Nie wiem, Eddie. Może się bał. Czy mój tata go krzywdził? Twój tata nikogo nie skrzywdził. Twój tata był radosnym człowiekiem. Ile masz lat? 9? 10 w listopadzie. Gdy miałem 10 lat, pojechaliśmy na prerię. To było w połowie lata 68 roku. Było piekielnie gorąco. Dach z papy na latrynie skwierczał tak bardzo, że aż dymił. Był tak lepki, że przylepiła się do niego stara, głupia wrona. Skrzeczała tak głośno, że w ciągu 10 minut zleciało się całe stado wron. Krążyły nad nią, jak to robią, gdy któraś ma kłopoty. Zanim się zorientowaliśmy, cały dach usłany był wronami, które przerażone trzepotały skrzydłami. Latryna jakby się unosiła. Moja mama przybiegła, krzycząc: bierz siekierę. Chwyciłem więc za nią, odciąłem mocowania i latryna przeleciała nad stodołą na południe. Odwróciłem się, aby spojrzeć na miejsce, w którym jeszcze przed chwilą stała, i ujrzałem mojego ojca. Siedział tam, pękając ze śmiechu, ze spodniami opuszczonymi do kostek. I takiego go pamiętam, radosnego. Twój tata... Musisz pozwolić mi go złapać, ser. Ja niczego nie muszę. Zginął dobry człowiek. Chętnie zobaczyłbym cię przed plutonem egzekucyjnym. Ale jeszcze chętniej zobaczyłbym tego Indianina w więzieniu. Konstablu, oddal się. Powinienem zalecić niehonorowe wydalenie, a nie degradację. Bellringer, przeczesuj rezerwat, jakbyś szukał wszy. Tak jest. Miałeś kiedyś wszy? Tak jest. I tak masz szukać. Ostrzegano mnie, że nie potrafiłbyś wytropić krwawiącego słonia na świeżym śniegu, ale liczę na ciebie. Tak jest.
Przeklęty pies. Jest tu, prawda? Wiem, że tak. Nie wyjechałby bez niej. Powiedziałeś mu, że zawiśnie? Mam nadzieję, że tak. Trudy zabierze głos. Chciałabym zapytać, kiedy przyjedzie wóz, który opróżni latryny komunalne. Tak jest, pozbądźmy się niedźwiedzia. To protest. Raczej spotkanie zaniepokojonych obywateli. Nikt nie jest zły. Nazywaj to jak chcesz. Chcę usłyszeć, co ma do powiedzenia. Zostaniesz wysłuchany. Widzę, że inspektor do nas dołączył. Zechce pan podejść do przodu? Radzę zachować ostrożność. Sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Chciałbym zaznaczyć, że osobiście nie pochwalam pomysłu, aby ktoś taki jak Dan Candy aresztował wszechmocny głos. Dobrze, panie Cranby. Z całym szacunkiem, panie burmistrzu, lepiej przemówię do obywateli, zanim przejdzie pan dalej. Żądamy odpowiedzi. Dlaczego Dan Candy nie siedzi? To sprawa policji, oczywiście. To my stanowimy prawo na północno-zachodnich terytoriach i to do nas należy pojmanie wszechmocnego głosu. Kim ty do cholery jesteś? Pieprzonym piromanem? Ale ognisko. Może od razu wystrzelisz z broni, krzykniesz i pomachasz rękami. Przepraszam, ser. To bez znaczenia. Pewnie i tak już wiedzą. Ser, rodzina odmawia współpracy. Dlaczego nie aresztujemy wszystkich? Bellringer, gdybyś powiesił ich nad otwartym ogniem, woleliby usmażyć się żywcem, niż pisnąć choćby słowo. Tak jest. Poczekamy. Wrócę za godzinę. Pusto. Szukaj dalej. Jest w pobliżu. Usiądź. Długo sobie poczekasz.
Gdzie jest dziewczyna? Tutaj. Wyjdź. Skąd jesteś? Urodziłem się w Goderich w Ontario. Będąc ze wschodu, słyszałeś o chrząszczach końskich? O czym? To chrząszcze, które wychodzą na prerię w nocy, gdy się ochładza. Nawet jeśli będziesz uważny, przemkną się niepostrzeżenie pod końskie kopyta. Mogą pożreć całego konia w zaledwie jedną noc. Mężczyzna, którego ścigamy, jest Cree, a oni są jak chrząszcze końskie. Nie bierz więc tego do siebie. Nazywasz się Harold, prawda? Tak jest. Jeśli rozkaże pan patrolom uderzyć na Lacorn, Duck Lake, One Arrow, aby przegonić ich do Patoche, będę tam na niego czekał. Sir, usiądźcie. Tam nie ma jedzenia. Nie będzie przecież strzelał do zwierzyny przy patrolach. Nie możemy marnować specjalnych patroli na bieganie między rezerwatami, tylko dlatego, że to może go wypłoszyć na otwartą przestrzeń. Wystarczą zwykłe patrole. Powiadomiliśmy wszystkie placówki. Myślę, że on już stąd uciekł, sir. Nie. Doszło do ogromnych szkód. Żaden racjonalny człowiek nie podjąłby tak głupiego ryzyka. Stał 5 metrów ode mnie, prawie go miałem. Zgłoś się do koszar. Proszę o pozwolenie na ponowne wyjście. Najpierw odpocznij. Dobrze. Nie mam na to ludzi, a Bellringer jest potrzebny tutaj. Pójdę sam. Niech no spojrzę na twój nóż, Eddie. Piękny, odpowiednio ciężki. Należał do mojego taty. Oddasz mi go? Tak. Smaruj go olejem. Wiem. Spójrz tylko, ile spadło śniegu. Tak wczesna zima oznacza, że będzie mroźnie, jak w 88. Wiesz, że kiedy spada tyle śniegu, pojawia się niebieski cień? Ale nie dlatego śnieg był niebieski w 88. Wtedy powodem był mróz. Było tak zimno, że spotkałem kojota zamarzniętego w biegu. A 5 metrów przed nim zamarzł zając, którego ścigał. Miał wyciągnięte łapy, jakby gotowe do następnego skoku. Nadchodząca odwilż uratowała mu życie. Dlaczego? Zając jest mniejszy od kojota. Rozmarzł pierwszy i zdołał uciec. Kojot wrócił do życia dopiero następnego dnia. Złapałeś go? Jeszcze nie. Ucieknie ci? Nie. On w to wierzy, ale przysięgam, że go złapie. Czy twoja mama ma wszystko, czego potrzebuje? Mogę wpaść i się z nią zobaczyć? Jak sobie chcesz.
Ty jesteś Kibo? Dziewczyna jest w ciąży. Jeszcze tydzień i całkiem zamarznie. Śnieg utrzyma się do lipca. Rzeka nie zniesie tego dłużej. Dan, pani Grant prosiła, żebym ci to przekazał. Miała nadzieję, że wpadniesz. Wiesz, myślę, że jest odważna. Może mógłbyś ją odwiedzić. Miałem życzyć ci wesołych świąt. Akcesoria do golenia. Wesołych świąt, Dan. Tym razem ode mnie. Wesołych świąt. Gdzie on jest? Gdzie? Wyjechał? No mów. Zmuszę cię do gadania. Stałeś się myśliwym bez ofiary. Wciąż tu jest? Mów. Musisz mi powiedzieć.
Arsen Tutushish, Leonard Tutushish, Darlene Tutushish, biegnąca krowa Isaac, biegnąca krowa Mary, biegnąca krowa Charles i Marta, brzmiące niebo, Meringue, apple, saskatoon berry. Ile kosztuje? 50 centów. $5. Przejdź. Czyj to genialny pomysł? Przymknę oko na sposób, w jaki wszedłeś do mojego biura, konstablu, ale zrobię to po raz ostatni. Czy masz do tego jakieś zastrzeżenia? To przyciągnie wszystkie gnidy z Ameryki Północnej. A złapałeś jakieś czerwonoskóre gnidy? Nie, ser. Ale nie potrzebujemy tu białych gnid. To są moje łowy. Te łowy nie należą do żadnego z nas. Po prostu nie możesz się z tym pogodzić. $500 nagroda pokazuje obywatelom, że nam zależy. Ta nagroda zmienia pościg w polowanie na kojota, a on jest czymś więcej niż tylko kojotem próbującym przetrwać. Ser, można to zrobić tylko w jeden sposób. Wychodzę i nie wrócę, dopóki go nie złapię, niezależnie jak długo mi to zajmie. On nadal jest w okolicy. Nie zamierza opuścić swojej ojczyzny. Zostanie tu tak długo, jak to możliwe, choćby miał umrzeć. Chcę, żeby mnie poczuł. Chcę, żeby mnie zobaczył. Chcę, żeby wiedział, że nigdzie się stąd nie wybieram. Opuszczam koszary, ser. Naprawdę wyjeżdżasz? Tak. Zajmę się resztą. Nigdy ci za to nie podziękowałem. Nie mogłem znaleźć odpowiednich słów. Zachowaj to dla Ediego. Dlaczego? Należy się jemu, nie mnie. Przez niego wpadłem w obłęd. Za długo na niego polujesz. Dorwę go. Spróbuję wszystkiego, byle tylko go tu sprowadzić i powiesić. Mam nadzieję, że go nie złapiesz. Nie mów tak. Wiem, że przemawiają przez ciebie demony. Od śmierci Malcolma nie jesteś sobą.
Mój Wendigo? Co? Wendigo to tylko przesąd. Coś jak duchy, czarodzieje czy ludzie wieszający serca na drzewach. Nie pozwól, by tobą zawładnął. Proszę. Zrobię, co muszę. I wrócę. Myślałem, że nigdy nie wstaniesz. Nie przejmuj się mną. Przyszedłem się tylko przywitać. Ty i pani Brzmiące Niebo spaliście tak spokojnie, że nie chciałem wam przeszkadzać. Czy dziecko się już urodziło? Widzieliśmy tego Indianina, jakieś 20 kilometrów stąd. Zawróć. Nie mogę, to kolej państwowa. Zawróć, powiedziałem. Mamy rozkład. Zawróć. Nie możesz przejąć pociągu. Zatrzyma go jedynie usterka bądź siła wyższa. Ja jestem siłą wyższą, a teraz zawracaj. Dobrze. Ciszej do cholery. Smakelijk zijn het in Pimskak. Napoleon Royal. A niech mnie diabli. Co u żony? Cholera. Dobrze cię widzieć. A czerwona kurtka? Nie pasuje do mojego stylu życia. Słyszałem, że ściągają dezerterów. Nie martw się, nie jestem dezerterem. Jeszcze. To dobrze. Ile chcesz? Byłoby mi przykro, gdyby zaczęli polować również na ciebie. Tobie czy twoim kieszeniom? Ile? Może 2? Może najpierw ustalimy, jak mi je oddasz. Będę dla ciebie pracował. Dobrze.
Odkąd przybyłem na posterunek w Duck Lake, nie oddałeś mi ani grosza z pożyczonych $22. Przy poziomie wynagrodzenia kaprala, biorąc pod uwagę, że nie zostałeś jeszcze awansowany, nie licząc niedziel i świąt, według moich obliczeń wychodzi 15 dni pracy. Musisz spłacić dług. A więc? Bardzo dobrze to wyjaśniłeś. $1. No bierz. Co to? Moja mapa. Duck Lake, Patosh, Wanarrow. Tam byłem i tam pojedziemy. Byliśmy w tym samym miejscu przez cały ten czas. Tak. Tesko. Joo. Hauego, kami muego. Kuya station Jimmy Nachi. Our station Nachi. Acá mismo, acá mismo. Muy ignosa por aquí, tan muy chisui. Ego, ego. Ah, una habego. Ah, usko bego, chis. Wina kuma. Nanas kuma mantu. Emi unige a. Katawa ke sini tau ke. Oh, oh. Ako sanpette miikannus. Aha, ego peute mau soa sei. Pette.
Dobrze. Gdzie ja odłożyłem sznur? Pieprzony sznur. Jedź, jedź. Mój koń jest zmęczony. Ja też. Ach tak. Nadal jesteś mi winien 6 dni. Cały dzień się włóczymy. A więc nie tracimy gruntu.
Mój koń jest zdezorientowany. Myślał, że pojedziemy do Duck Lake. Uważa, że powinniśmy odpocząć. Znajdź sobie mądrzejszego konia. W ten sposób nigdzie nie dojedziemy. Tyle jazdy na marne. Na Boga, wiesz, że śledzą nas od 2 dni. Bzdury. Milcz. Dranie. Teraz ich złapię. Niech kolce morwy przebiją im ręce, stopy i gardła. Wykończą ich tak, jak oni wykończyli Malcolma. Wpadną w kolce morwy. Zwariowałeś, ruszajmy. Złapiemy ich. Przyjdą, żeby nas zabić. Nie zrobią tego z daleka, znam ich. Będą chcieli nas zaskoczyć. Ale Dan Candy nie da się zaskoczyć. Spójrz. To tylko 3 jelenie szukające legowiska. Milcz. Chodź. Co robisz? Zbieram drewno. Na większe ognisko? Pokażę im, jak blisko jesteśmy. Zostaniemy tu. Wyglądasz, jakbyś oszalał. Przynieś drewno. Pilnuj ognia. Napoleonie, pomóż mi. Napoleonie. No dalej do cholery, wio!
Wracajcie, wydranie. To Dan. Rozjechać się ostrożnie. Przygotować się do interwencji. Dobra robota. Jesteśmy z ciebie dumni. Miałem ich. Wracajcie, wydranie. Duncan, Higginby, rozstawcie się na pagórku. Zostaw to mnie, ja ich wykończę. Ty, draniu. Wykonałeś dobrą robotę, ale teraz my się nimi zajmiemy. Ja ich złapię. Ja. Konstablu, opanuj się albo wrócisz do koszar. Idź z Tomim i Osholmem. Szybko, nie może nam uciec. Gotowi? Ognia! Ma być żywy. Pierwsze słyszę. Aresztujcie go. Ruszajcie. Pośpieszcie się. Pomóżcie im. Właśnie zabili jednego. Zabierz ich stąd i zostaw go mnie. Opanuj się. Chryste. Osłaniajcie mnie. Jesteś cały? Wyglądasz jak rozdeptany przez słonia. Naprzód, starszy sierżancie. Przygotujcie konie do marszu. Tak jest. Oddział z Prince Albert jest w drodze, ser. Doskonale. Cywile, cofnąć się. Naprzód. Są ich setki. Jesteś otoczony. Wyjdź z lasu, a będziesz bezpieczny.
Wszechmocny głosie, obiecuję ci sprawiedliwy proces. Będę na ciebie czekał na północno-wschodnim krańcu. To jakieś totalne fiasko. 2 trupy. Proszę, ser. Siadajcie, panowie. Ludzi i koni nam nie brakuje. Na miejscu? Oczywiście. 2 oddziały czekają na krańcach Gaju. Złapcie ich na skrzyżowaniu. Obezwładnijcie ich. Panowie, dziękuję. Naprzód! Strzelać! Na pozycję i do ataku. Nie martw się o mnie. Atakujcie. Czterech osłania. Łapcie za noszę. Powoli. Dobra, ostrożnie.
Jaki jest plan, sir? Plan? Użyjemy 79-funtówek. Nie mamy wyboru. A to ci szkoda, nie, Brisbois? Dopilnuj, by stały na pozycjach. Nie mamy wyboru. Policz martwych i rannych. No policz. Decyzja zapadła. A co z brzmiącym niebem? A co z nim, konstablu? Porozmawiam z nim. Boże, może się uda. Posłuchaj, tam jest 47 oficerów, specjalnych konstabli i połowa mieszkańców Duck Lake. To się zamieniło w cholerny cyrk. Twoi chłopcy nie mają szans. Zrób to, brzmiące niebo. Użyją armat. Zabiją ich, brzmiące niebo. Nasi chłopcy sobie poradzą. Wydostań go stamtąd. Żebyś mógł go powiesić? Ty, łajdaku. Ty, czerwonoskóry łajdaku. Chcesz, żeby zginęli. Gotowi? Ognia! Ognia! Ognia!
wystąpili fragment Ewangelii według świętego Jana przytoczono za Biblią Tysiąclecia wydawnictwa Pallottinum. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.